Drabinka będzie ostatnim etapem wejścia. Nie, cudownie. Tu jest po prostu cudownie. Jak Dorotka? Prysznic po prostu. Taka rynna, nie? Prawdopodobnie tamten szczyt. Także zostańcie z nami, oglądajcie tego vloga. Yo. Jesteśmy na parkingu przy kolejce Funeral Lab Engelberg i dziś wybieramy się na Via Ferrate o trudności K4, K5 o nazwie Klettersteig Fuhrenwand. Ruszamy z tego parkingu. W tym miejscu zacznie się Via Ferrata, a zakończy na szczycie o nazwie Fuhrenalp. Stąd do wyboru będą wariant zejścia szlakiem fioletowym bądź zjazd kolejką linową. Z nami jest dzisiaj Dorotka. Tak to właśnie wygląda. Na razie idziemy sobie ścieżeczką. Myślę, że za jakiś kilometr bijemy w kierunku Via Ferraty. Niestety pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, ale jak to się mówi, lekcącego nic trudnego. Poza tym dzisiaj atakujemy tą Via Ferratę i ogólnie w planach mamy po Via Ferracie ruszyć do Włoch nad jezioro Garda. Także zostańcie z nami, myślę, że ten vlog będzie fajny. Klettersteig Fuhrenwand. K4, K5, długość 3,5 godzinki, 760 metrów podejścia i wyposażenie, jakie powinniśmy posiadać. Dobra, Dorotka już tam się ubiera, przebiera. Piękne wodospady. Pomału dochodzimy do Via Ferraty. W tamtym miejscu już widzimy osoby wspinające się. Mimo braku pogody i tak jesteśmy podekscytowani. Musimy pokonać lekkie wzniesienie taką ścieżką. Myślę, że już niedługo dojdziemy do półki skalnej. Tu się zaczyna początek Via Ferraty. Tu już panowie właśnie sobie wchodzą. Tu jest tabliczka z informacjami. Powinien założyć kask, podchodzisz pod takie miejsce. Proszę. Jest godzina 11:18 i zaczynamy Via Ferrata. No, powodzenia. Powodzenia. Są wydziobane takie stopnie. Mi się wydaje, że to raczej ktoś sztucznie zrobił. Tam u góry troszkę kolejka się zrobiła. Tam już się zaczynają pierwsze klamry, piony. Ja jestem już podekscytowany, naprawdę. Proste wodospady. Spójrzcie na to. Coś pięknego. Takie zdradliwe troszkę podejście, Dorotka, co? Gondola właśnie sobie zjeżdża do dolnej stacji. Tam w oddali widać nasz parking. A tu już pierwsze klamry i dosyć pionowa ściana.
Jak Dorotka? Troszkę kapie, bo mi się siusiu zachciało. Wczoraj padało, no i troszkę woda z gór ścieka. Jeszcze troszkę drogi zostało przed nami. Będziecie chcieli sobie zrobić res, to warto mieć taśmę albo regulowaną lążę. No wiadomo, ta się rozciąga, to jest amortyzacja upadku, gdybyśmy odpadli od przelotu do przelotu. Zobaczcie, jest troszkę kilka metrów. Oczywiście jeżeli z góry spadniecie i nic się tam nie przepniecie, no to dotąd lecicie, plus tą odległość, którą to się rozciągnie. No, Drodka już trochę podchodzi, więc ja muszę przejść dalej. Tam już widać drabinkę, dalsze klamry. Wyjdziemy za tą półkę i zobaczymy, co tam dalej. Pierwsza drabina przed nami. Jak spadniesz, to ja cię nagram. Ale tu dziura jest. Chyba woda tak wyżłobiła i tędy wycieka. Zobaczysz sobie. Nie, cudownie. Tu jest po prostu cudownie. Dorotka w akcji. Pięknie sobie radzi. Zły znak. Chmury zeszły troszkę niżej. O 14 miało zacząć padać. Jest godzina 12:53. Tu jest takie miejsce, można sobie zrobić chwilową przerwę. Mała taka pułapka. A Via Ferrata prowadzi tam dalej. Tam widać dalszą naszą drogę. Obite klamry. Piękne skały pionowe. Ławeczka do odpoczynku pod fajnym kamieniem, w razie deszczu można się schować. Prawdopodobnie tamten szczyt. To jest kolejna przeszkoda. Będzie tam troszkę mokro. Taka rynna, nie? Aha, tutaj spaść to się tam zjeżdża na sam dół. Prysznic po prostu. Tu jest przynajmniej sucho. Tam jest ta drabina już na szczyt, myślisz? Tam jest flaga. Tak, to jest to ostatnia drabina. Ostatnia drabina. Podobno najtrudniejszy etap. Wyceniony jako D. Według topo.
soon finished. Yeah, on the rust later and Yeah, that takes a lot of energy, and then it's that is actually over. finished. Yeah. Okay. If you want, you can go first. Okay. Drabinka będzie ostatnim etapem wejścia i to będzie koniec Via Ferraty. Jak coś, to się wpinaj na taśmę, nie? Ja się pewnie będę wpinał ze względu na to, żeby coś nakręcić. Fajnie buja. Wszystko ok? Jak się czujesz? Chcesz już zejść z tego, tak? To już. Dobra, mam ujęcie, idziemy. Muszę przyznać, Expo spoko. Fajna ekspozycja. Dobra, lecimy dalej. To już prawdopodobnie ostatnie podejście i będziemy kończyć. Im wyżej, tym więcej chmur. No, słaba pogoda. Na ten tydzień się zapowiada w Szwajcarii. Dlatego jedziemy do Włoch i tam zobaczymy. Tam też jest parę Via Ferrat, jezioro Garda. Będzie się działo. Także zostańcie z nami, oglądajcie tego vloga. Yo. Troszkę błotka. I koniec. Jest godzina 14:26. Wyobraźcie sobie tutaj, jak tu jest pięknie, gdy jest super pogoda. Furenalp 1840 metrów. Furenalbahn, godzina 35. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Na tym kanale będzie dużo takich materiałów.